Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj, moi drodzy, jest bardzo piękna, słoneczna pogoda, chociaż rano był troszeczkę mróz, było wszystko zaszojone, było, tak bym powiedział, bajkowo, no nie? Nawet samochód mój czarny przybrał barwę białą, także wyglądało to dosyć tak zabawnie, bym powiedział. Pogoda sprzyja pracom, ale niestety nie jesteśmy w zasadzie do końca przygotowani na te prace, bo musimy jeszcze obrobić pole, tak, zrobić tunel i w ogóle, no nie, a to wszystko trzeba ogarnąć, żeby zacząć coś robić. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, bo troszkę się motam, bym powiedział. Dobra, nieważne, pokażę Wam, co mamy w planach, tak, ale dzisiaj też coś zrobię. Zrobię taką małą jedną rzecz, bo myślę, że o ile już nie jest za późno, to jest ostatni moment właśnie, żeby robić tego typu rzeczy, więc tak dzisiaj to ogarnę, ale zanim pokażę Wam, co chcę dzisiaj zrobić, pokażę Wam, co chcemy zrobić w niedalekiej przyszłości. Cieszę się, moi drodzy, bo zaczął czosnek wychodzić. Przez chwilę myślałem, żeby ściągnąć tą słomę tutaj stąd i żeby ten czosnek odsłonić, żeby zaczął wychodzić, ale tak, nie musiałem tego robić. Ładnie tutaj się szczypiorek wydobył z podziemi, także na razie zostanie to tak, jak jest. Tu jest drugi rządek. 2 rządki tutaj są czosnku. Cebula, z tego co widzę, to nie wychodzi jeszcze, ale czosnek już wystartował. Tutaj są nasze grządki, tak, przygotowanie grządek. Musimy to ogarnąć. To pewnie pójdzie motyczka i przedziewanie tego, po prostu zmieszanie z ziemią. W grządce też czosnek ładnie wychodzi. 3 rządki czosnku. Także wszystko jest git. Z tamtej strony też widzę, że wychodzi. To są różne odmiany czosnku, zaraz Wam nie powiem jakie, bo nie do końca pamiętam. Tak, tutaj jest eksperymentalna grządka, na której rósł popłon w postaci zboża ozimego. Ściąłem to zboże i przykryłem słomą. Do tej pory sobie leży. Zobaczymy, co tutaj się dzieje pod spodem. Tak, to zboże niestety się nie przerobiło, a za chwilę trzeba będzie, znaczy za chwilę, no za bardzo niedługi czas trzeba będzie tutaj właśnie odsłonić to i będziemy tutaj wsadzać właśnie kapustę, no nie? Na tej grządce będzie kapusta rosła, więc trzeba to ogarnąć. I tak się właśnie zastanawiam, czy nie ściągnąć tej ściółki. Może jeszcze nie teraz. Tak, może jeszcze nie teraz, ale już niedługo na pewno trzeba będzie to zrobić. Łącznie właśnie z tymi wszystkimi zielonymi rzeczami, które tutaj zostały pod spodem. No bo widzicie, to się tak ciągnie, no nie, więc wydaje mi się, że to nie powinno tutaj zostać aż tak bardzo. Możecie napisać, co o tym sądzicie, no ale ja bym to zdjął. Zdjąłbym to do gołej ziemi i wyrzucił to po prostu na kompost, no nie? No i tutaj wsadził wtedy sadzonki. Jedną z poważniejszych prac, które będę musiał wykonać, to właśnie na tym poletku zmieszać to wszystko z ziemią, w sensie to, co jest tutaj na wierzchu i te reszty tego zboża, które tutaj rośnie. Tak, tutaj był obornik rozrzucony i tak jak widzicie, jakaś słoma i takie tam rzeczy, no nie? Wiecie, człowiek uczy się na błędach, zazwyczaj swoich. No i tak, jest jak jest. Nauczyłem się bardzo dużo, jeżeli chodzi o to poletko. Tak, w tym roku to zmieszam z ziemią właśnie glebogryzarką. Glebogryzarkę, moi drodzy, mam w budowie. W ogóle tego mojego monsterka pokażę Wam niedługo, jak będę tutaj pracował. A na dzień dzisiejszy to na razie jeszcze tak jest, jak jest. No i myślę, że w tym tygodniu już trzeba będzie tutaj to właśnie wymieszać z ziemią, żeby przygotować to pod przyszłe uprawy. Mam nadzieję, że to się uda i że będzie tutaj w tym coś rosło. No. Także tak, a to wszystko w przyszłym tygodniu. W ogóle kompost. Musi robić ciepło, coraz cieplej i w ogóle. I te wszystkie gromady, które tutaj są, w tych 2 komorach, trzeba będzie przerzucić, ale jest jeden mały problem. Nie mam gdzie tego przerzucić, więc tu już zbieram sobie materiał, jakieś tam dechy, no nie, które tutaj widzicie. To będzie wykorzystane właśnie do budowy kompostownika. I tu będzie jeszcze jedna co najmniej komora, o tutaj, gdzie ta siatka leży. To będzie komora właśnie kompostownika i z tej komory będzie przerzucone tutaj, z tamtej komory będzie do tej komory. No i tak, żeby była cały czas jedna pusta.
Później jak się zrobi tego trochę mniej, bo wiadomo, że zacznie się przerabiać, to wszystko wymieszam jakby w jednej komorze z dodatkiem obornika, bo tam w tamtej zagródce leży właśnie obornik kurzy, gołębi, króliczy i cała ta reszta tych odchodów zwierzęcych. Tak, to będzie wymieszane razem z tym, żeby to wszystko wzbogacić właśnie o różne związki fajne. No i będzie przerzucane. Tak, także budowa kompostownika też mnie niedługo czeka. No i najważniejsza rzecz, moi drodzy, tunel, który jeszcze cały czas nie jest pokryty folią, ale już ma ramki zrobione. Także tutaj będzie wejście, tam będzie tył tego tunelu z okienkiem i pokryte to będzie wszystko folią. Drzwiczki i okienko też mam zrobione właśnie z tych rurek. Też trzeba będzie to naciągnąć folią, znaczy w sensie te drzwi trzeba będzie naciągnąć folią, tak samo i to okienko tutaj z tyłu. Pozbyć się tego kartonu i trzeba będzie jakieś nowaliki wsadzić, rzodkiewki, sałaty, tego typu rzeczy, no nie? No a tak to się prezentuje od tyłu. Także to wszystko jest porobione. Tutaj sobie prowadziłem w ten sposób, że na nity to poprzyczepiałem. To jest przykręcone do tej ramy starej tunelu. No i właśnie folia. Folia już jest jakby, tylko spinki. Spinki, znaczy te grube spinki z tamtego roku jeszcze tutaj posiadam, żeby przypiąć do tego, ale spinki na te właśnie cięższe rurki jeszcze są w drodze, także najprawdopodobniej w poniedziałek, wtorek przyjdą i trzeba będzie się brać za to. Trzeba będzie się wziąć, to będzie jedna z poważniejszych robót, jakie tutaj trzeba będzie wykonać. Więc tunel jak najbardziej też w tym tygodniu chcę zrobić. W ogóle bardzo dużo rzeczy jakby w tym tygodniu chcę zrobić. Nie wiem, czy się wyrobię w czasie, ale będę się starał. Tak więc trzymajcie kciuki, żeby mi to wyszło. Bo już się zaczyna późno robić, bym powiedział. Tak, a rzeczą, którą będę chciał dzisiaj zrobić, to jak widzicie, tutaj jest krzak porzeczek. Tutaj nic nie ma. Tutaj są znowu porzeczki. I będę chciał, moi drodzy, rozmnożyć porzeczki. Co prawda już zaczęły pąki puszczać, ale zaryzykuję. Wytnę jakiś właśnie pęd, potnę go na kawałki i spróbuję tutaj wsadzić. Właśnie tu mam przygotowane miejsce. Ściągnąłem darń i to, co było na wierzchu, wyciągnąłem jakieś tam korzenie perzu i tak dalej. I zostawiłem gołą glebę, tak samo i tutaj. Mój cień, sorry. Tak samo i tutaj, także to będą dwa miejsca. Będę chciał właśnie takie coś wykonać, w sensie rozmnożyć porzeczkę. Powiem wam, że trochę nie mam pojęcia, który pęd wyciąć. Może ten, taki jest tutaj w środku. Spróbuję go tutaj wyciąć. O, elegancko. Podzieliłem go na takie 3 kawałki. Będzie w jednym bloku będą te 3 kawałki siedziały, tak żeby po kilka pąków było. I jeszcze jeden, jaki by mi się przydało. Taki najlepiej młody, no nie? Może ten z środka tutaj właśnie też wytnę. I też go podzielę na takie 3 kawałki, właśnie żeby było kilka pąków. O. No i dobra. No ostatni taki malutki mi wyszedł, ale to nic. Zaryzykuję, spróbuję to wsadzić. Tak więc moi drodzy, rozmnażanie porzeczek trzeba zacząć. Trzeba pamiętać tylko, żeby odpowiednio je wsadzić do góry, no nie? Podobno jak się tylko tak wtyknie patyczek do ziemi, to teoretycznie powinien rosnąć. Żeby jakiś pąk wystawał. No i dobra. Jedne porzeczki sadzone. I teraz tutaj wsadzę drugie. Jak mówię, trzeba pamiętać, żeby wsadzić je kierunkiem do góry. O. Elegancko. I tutaj trzeci. No i zobaczymy, czy z tego coś wyjdzie.
Jakby wyszło, to byłoby super. Mam nadzieję, że się przyjmie chociaż jeden patyczek z tych 3. A tak naprawdę będę bardzo zadowolony, jak się z 6 przyjmie 2. To w ogóle byłoby git. No, jeżeli ta metoda się sprawdzi, to będę tak rozmnażał porzeczki, bo tych porzeczek trochę tutaj rośnie, będzie z czego wybierać właśnie młode, wiecie, gałązki, żeby je właśnie wtyknąć do ziemi. A że porzeczki lubimy, więc porzeczek nigdy za dużo w naszym domu. W ogóle jeszcze a propos cięcia, moi drodzy, tutaj rosną borówki, takie młode krzaczki. Radziliście mi, żeby je przyciąć bardzo drastycznie, no nie? Ale obejrzałem sobie kilka filmów, jakieś tam poradniki i tak dalej, że takie borówki właśnie, które są młode, tam był jeden facet, który właśnie pokazywał, on robił coś takiego, że brał taki krzaczek, no nie, o tako, do ręki i w tym miejscu, gdzie miał dłoń, to jak włosy obcinał po prostu, nie? Plantator to był, także myślę, że powiedział, o czym mówi. Ja sobie pomyślałem, że tych borówek, właśnie tych młodych, nie będę przycinał aż tak bardzo drastycznie, żeby, nie wiem, pozbawić ich większości tych gałązek, tylko właśnie podcinałem im, no one były takie gdzieś, no nie? Nie wiem, czy to widać, bo słońce mi zasłania ekranik, ale w każdym razie one były gdzieś takie, więc każdą gałązkę obciąłem 1/3, tak można powiedzieć. Tak samo i tutaj. Zrobiłem tak samo. Pewnie zrobiłem źle, nie wiem. Mam nadzieję, że zrobiłem dobrze. Możecie się, jak macie tam ochotę, wiedzę i w ogóle, to możecie się podzielić ze mną z tą wiedzą właśnie, czy dobrze zrobiłem. Mam nadzieję, że to będzie rosło. Znaczy rosnąć będzie na pewno, no nie? Ale że będzie się rozkrzywiało. No zobaczymy w przyszłości. Z tego co wiem, to tym borówką najlepiej teraz nie dać po prostu owocować, no nie, żeby wzmocnić te krzaczki. Tak więc tutaj do tej rady się będę stosował i będę obrywał im kwiaty, jeżeli się tylko takie pojawią. I tak, moi drodzy, tutaj jest stara borówka, którą przesadzałem tam na którymś z filmików. Możecie zobaczyć właśnie, jak tą borówkę wykopywałem w miejscu, gdzie w ogóle ona nie powinna rosnąć. W tamtym miejscu w ogóle nie owocowała, tam miała 1-2 kwiatki. To było wszystko, co mogła zaoferować. Wsadziłem ją tutaj, przez całą jesień jakby jej nie ruszałem. Była sobie tutaj przykryta tą ściółką i no, mam nadzieję, że się ukorzeniła i że w ogóle przeżyła. I tak, po obejrzeniu filmu na kanale Info Uprawa, w którym właśnie ten prowadzący tam borówki ogarniał, pokazywał właśnie borówki w trochę lepszym stanie niż ta była. I wiecie co robił? Obcinał im wszystkie pędy do zera, no nie? Mówiąc, że ona na pewno wypuści młode pędy. Znaczy na pewno, no w 90% wypuści nowe pędy. Więc postanowiłem z tą starą borówką, która i tak naprawdę była do wywalenia, postąpić w ten sam sposób i dać jej szansę. Tak, jeżeli wypuści młode pędy i będzie chciała żyć, to dobrze, jak nie, no to zwolni miejsce pod młode krzaczki. Także tak, moi drodzy, najpoważniejsze rzeczy, które nas w tej chwili czekają, to właśnie ogarnięcie tamtego pola, które wam pokazywałem. Jeszcze jest drugie takie poletko właśnie obok domu, gdzie będą rosły ziemniaki w niedalekiej przyszłości. Wszyscy czekają, bo biegacz pobiegł. Tak, u nas tutaj po tym lesie, jak się tylko zrobi takie słoneczko, to dużo ludzi właśnie biega, spaceruje z psami i tak dalej, więc nasze tutaj domowe psy bardzo dają znać o tym, że ktoś się tutaj pojawia. No, dobra, nieważne. W każdym razie chodzi o to, że 2 takie poletka mam do ogarnięcia, w sensie, żeby je zmieszać z ziemią, tutaj jest na wierzchu, bo tam właśnie na tym poletku, gdzie mają być ziemniaki, też jest właśnie ściółka ze słomy, takiej bardzo drobnej, więc to będę chciał zmieszać, żeby tam jak najwięcej było próchnicy. No i to drugie pole właśnie, które będzie tutaj, to będzie jeszcze podzielone na rabaty i tak dalej, no nie, więc tak, to glebogryzarkowanie to najpoważniejsza rzecz, jaka mnie czeka. W ogóle ten mój sprzęt. Powiem wam, jak go zobaczycie, mam nadzieję, że będzie działał, tak? Bo pracuję nad nim, żeby go w ogóle ogarnąć w tej chwili. Tak, jutro będę go próbował uruchomić. No. Być może też z tego powstanie film, zobaczymy. No i naciągnięcie w tunelu folii, tak. Jeżeli te 2 rzeczy będą zrobione, w sensie zrobienie pola i tunel, to wtedy będziemy mogli ruszać z resztą prac, w sensie z pikowaniem już między innymi.
pikowanie, takie wynoszenie, wyniesienie tych wszystkich takich bardziej zimnolubnych sadzonek właśnie pod tunel, takich jak właśnie sałaty, kapusty. W zasadzie te dwie chyba w tej chwili mamy takie, co mogą sobie na zewnątrz być, jakby i za bardzo im te chłodnie nie będą przeszkadzać. Także to wyląduje w tunelu. Papryczki jeszcze będą musiały zostać w domu. Za chwilę znowu będzie też sianie pomidorów. Oj, tej roboty będzie dużo. Ale już normalnie nie mogę się doczekać, powiem wam szczerze. Tak, przyszły tydzień będzie bardzo pracowity. W przyszłym tygodniu startujemy naprawdę już tak poważnie z tymi pracami wszystkimi. Dobra, moi drodzy, ja będę kończył, więc pozdrawiam was. Pa, pa.